Cześć, witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj spotykamy się, aby zaprezentować Wam nowy produkt marki Fujifilm. Jak doskonale wiecie, kilka dni temu Fujifilm wprowadził na rynek nowy aparat. Wszyscy spodziewali się, że będzie to kolejny aparat z segmentu premium. Tak się jednak nie stało. Na rynek wszedł model z serii E, kolejny model E3. Po swoich poprzednikach E1 i E2 jest to bardzo ciekawa propozycja, o której opowiem Wam dzisiaj kilka słów. Kilka słów porównania do swoich poprzedników, do E1 i E2. Aparat wyposażony w matrycę 24 megapiksele, czyli zwiększoną rozdzielczość o 8 milionów pikseli. W aparacie mamy też nowy procesor X Pro i znaną już T2 i Pro 2 matrycę CMOS trzeciej generacji. Aparat wyposażono w migawkę elektroniczną z czasem otwarcia migawki do 1,32 sekundy. O ile XE1 tego nie posiadał, tak już XE2 w wersji upgrade'owanej bądź XE2S, który wyszedł ciut później, tą migawkę posiadało, tak XE3 oczywiście też ją posiada. Bardzo dużo zmieniło się, natomiast jeżeli chodzi o rozmieszczenie przycisków. O ile XE1 i XE2 były identyczne, tak tutaj zmiany są bardzo duże. Zlikwidowano przyciski z lewej strony wyświetlacza i zastąpiono je przyciskami z góry aparatu, jak i prawej strony. Dodano też joystick, o którym powiemy kilka słów później. Na pomniejszony korpus wpływ ma to, że usunięto z niego lampę błyskową, natomiast w tej chwili w komplecie z każdym aparatem znajdziecie w zestawie taką lampę EFX8. Kolejną bardzo fajną rzeczą w tym aparacie jest ekran dotykowy, którego wcześniej w tych modelach nie było. Możemy ustawić 3 tryby pracy. Możemy wyzwolić migawkę palcem, możemy ustawić tryb ostrości palcem, bądź możemy wyłączyć ten wyświetlacz. Doskonałym rozwiązaniem jest wprowadzenie do tego aparatu joysticka. Rzecz chyba niezbędna w tej chwili w każdym tego typu aparacie. Zrezygnowano z wybieraka, który był tak słabo poręczny. W tej chwili joystickiem ustawiamy, począwszy od pola ostrości, kończywszy na tym, że zatwierdzamy, jak i wybieramy sobie pozycję w menu. Nowością jest także możliwość wprowadzenia nagrywania filmu w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę. Fujifilm wcześniej oczywiście udostępniało możliwość też Full HD w 60 klatkach na sekundę, ale 4K sprawia, że jest to jeden z najtańszych aparatów na rynku z taką możliwością. Oprócz joysticka dodano także pokrętło sterujące z przodu aparatu. Właściwie, jak każdy wie, Fujinony mają możliwość sterowania przysolą z pozycji obiektywu, więc nie jest do końca wykorzystywane, aczkolwiek odkryłem, że bardzo fajnie można poruszać się po menu, wykorzystując przednie i tylnie pokrętło. Na sam koniec zostały nam dwie rzeczy do powiedzenia. Pierwsza to wizjer. W porównaniu do poprzedników E1, E2 jest to przepaść. Wizjer jest czytelny, duży, jasny. Drugą sprawą to jest najmilsze zaskoczenie, to jest autofokus. Na co dzień użytkuję Fujifilm T2 i powiem Wam, że różnicy pomiędzy jednym a drugim prawie nie widać. Nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek występują. Jeżeli mam z czystym sumieniem Wam polecić ten aparat, to nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy na modele flagowe, żeby cieszyć się z bardzo szybkiego autofokusu, z bardzo dobrej jakości wizjera i z małego, podręcznego przede wszystkim aparatu.
Aparat już wkrótce będzie w sprzedaży. Z czystym sumieniem mogę Wam go polecić, bo jest to niedrogi produkt, naprawdę wysokich lotów. Nie trzeba kupować modeli flagowych, żeby się cieszyć bardzo dobrą jakością zdjęć w bardzo małym, fajnym aparacie. Co dalej? Zapraszam Was oczywiście do naszych sklepów w Poznaniu, we Wrocławiu. Nasze sklepy to miejsce spotkań fajnych ludzi. Zapraszamy też na rozmowę, doradztwo. Zajmują się nie tylko sprzedażą. Spotykają się tutaj ludzie z pasją, więc myślę, że użytkownicy Fujifilm to przede wszystkim ludzie z pasją. Oczywiście, jeżeli macie pytania co do tego produktu, innych produktów, nie tylko Fuji, pytajcie pod filmem na Facebooku, Instagramie czy chociażby Twitterze. Mam nadzieję, że Wam się podobało, no i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce. I zapomniałem, bo znowu zapomniałem o tym. Oczywiście lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał, to nas wspiera. Dziękuję Wam bardzo.